Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku rok 2022, taki jak 2008 na giełdach. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej, na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Na samym początku informuję, że wykresy użyte do tego materiału pochodzą z dwóch platform: Xstation i z Bloomberga. Rok 2022, taki jak 2008 na giełdach. Należy sobie zadać takie pytanie, ponieważ wczorajsza sesja przyniosła nam wyraźny spadek poniżej psychologicznego poziomu 4000 punktów na indeksie S&P. Był to efekt dyskontowania danych o inflacji CPI, które poznaliśmy wczoraj, które w sierpniu okazały się były zaskoczeniem dla rynku, ponieważ inflacja spadła zdecydowanie mniej na tempie niż zakładały prognozy, więc rynek musiał zdecydować, jak je interpretować, i zinterpretował je w następujący sposób, że widzi zwiększające się prawdopodobieństwo tego, że będziemy świadkami dalszych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych niż jeszcze zakładano 24 godziny temu. I oczywiście skala tego zwiększenia oczekiwań na podwyżki stóp procentowych była także zaskakująca, ponieważ rynkowe oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych przesunęły te oczekiwania nawet o 50 punktów bazowych, czyli o jedną taką skokową, większą podwyżkę stóp, jaką obserwujemy w ostatnim czasie. Dlatego rynek musi się do tego dostosować, stąd też spadki indeksów giełdowych, ponieważ podwyższanie stóp procentowych na ich potencjale w przyszłości ma negatywnie odbić się na wynikach spółek i oczywiście zmniejsza wyceny spółek w modelach dochodowych, stąd też spadki indeksów giełdowych i to nawet takie dynamiczne, bardzo mocne. Aż jestem samemu zaskoczony temu, co się działo wczoraj na indeksie giełdowym na Wall Street, na indeksie S&P, na innych indeksach giełdowych i moim zdaniem rynek zdecydowanie przejął się tymi informacjami o inflacji, które poznaliśmy wczoraj. Będzie także obserwował inne mierniki inflacyjne, takie jak inflacja PPI, jak deflator PKB, czy też inflacja PC, a to na inflację PC Fed zwraca szczególną uwagę, więc będziemy bardzo czujni co do tego, co się może wkrótce wydarzyć, kiedy te dane będą ujawniane. Dzisiaj poznamy wskaźnik PPI, czyli inflację producencką, także rynek dostanie komplet pewnego rodzaju informacji, tych najbardziej ogólnych o inflacji, więc także dzisiejsza sesja może być pod względem tego, co się dzieje, bardzo atrakcyjna. Natomiast moim zdaniem pod względem technicznym powinien rynek bać się tego, że przełamany został poziom 4000 punktów. Spadek poniżej oznacza zdecydowaną, diametralną zmianę sytuacji technicznej znowu na niekorzystną dla byków, a zatrzymanie w okolicach poziomu 3900 punktów potwierdza znaczenie tego miejsca, gdzie przebiega, przypominam, zniesienie Fibonacciego 61,8%, gdzie mamy średnią dwusecessyjną na wykresie tygodniowym oraz gdzie widać tutaj na wykresie 3-miesięczną linię trendu wzrostowego, więc rynek wkrótce będzie musiał naprawdę zdecydować, w którą stronę ruszyć, ponieważ jeżeli zostanie pokonany psychologiczny poziom 3900 punktów, otworzy się perspektywa do naprawdę bardzo mocnych spadków, do realizacji scenariuszy prospadkowych jako formy dyskontowania faktu, że spowolnienie gospodarcze, recesja będzie głębsza i będzie trwała dłużej niż wcześniej rynek to zdyskontował. I oczywiście będzie to bardzo zła wróżba dla wszystkich innych parkietów na całym świecie, ponieważ rynek zauważy, że te spadki, które mają miejsce od 9 miesięcy, dokładnie od przełomu poprzedniego i tego roku, przedłużą się w czasie i będziemy dyskontować naprawdę negatywny scenariusz rozwoju sytuacji w gospodarce amerykańskiej oraz przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej oraz w Azji.
Także przed rynkiem bardzo ważna decyzja. Co zrobić z poziomem 3900 punktów i ten poziom naprawdę rośnie na znaczenie. Natomiast dlaczego zatytułowałem ten wpis rok 2022 taki jak 2008 na giełdach? Ponieważ jeżeli nałożymy sobie na obecną trajektorię zachowania indeksu S&P to, co się działo w 2008 roku, to obserwujemy, że schemat zaczyna się tak jakby powielać. No i jest duża szansa na to, że będziemy wkrótce świadkami zachowania podobnego do tego, które było obserwowane w 2008 roku. Jeżeli tak się rzeczywiście stanie, to w takiej sytuacji indeks S&P będzie miał naprawdę duży problem, ponieważ schemat obserwowany podczas ostatniej takiej prawdziwej Bessy lat 2008-2009 będzie powielany przez indeks giełdowy teraz, dlatego byki mogą się strasznie obawiać, jeżeli poziom 3900 punktów zostanie złamany. Jestem także pod wrażeniem tego, jak te zachowanie indeksów giełdowych się powiela, jaki jest dokładnie bardzo podobne, bardzo zbliżone do tego, co się działo 14-13 lat temu i jestem także ciekawy, czy będzie to zwiastun zdecydowanego pogłębienia tendencji spadkowych w kolejnych miesiącach. Jeszcze raz przypominam, że spadki w 2008 roku, dokładnie we wrześniu, były napędzane jeszcze innymi wydarzeniami z otoczenia gospodarczego, czyli z upadkiem banku Lehman Brothers, więc czy czeka nas wkrótce bardzo podobne doświadczenie, czy coś się wydarzy takiego, co będzie straszyło rynki i doprowadzi do gwałtownego przełamania wsparć i jednoznacznego sygnału, że indeksy giełdowe wchodzą w kolejną fazę Bessy. Zobaczymy, bądźmy bardzo czujni. Jestem pod wrażeniem tego, jak schemat z lat 2007-2009, zwłaszcza z 2008 roku, odzwierciedla się teraz na zachowaniu indeksów giełdowych na Wall Street. I przypomnę, że Bessa lat 2007-2009 trwała dokładnie 18 miesięcy. Troszeczkę więcej niż 18 miesięcy, więc gdyby założyć, że faktycznie ten schemat się powieli, oznaczałoby to, że dno Bessy na Wall Street na indeksie S&P jest spodziewane w okolicach czerwca 2023 roku. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, czy rok 2022 będzie taki jak 2008 na giełdach, zwłaszcza na indeksie S&P, który wyznacza tendencje, które obserwujemy na giełdach papierów wartościowych na całym świecie. Także indeksy giełdowe zachowują się niezwykle interesująco. Wkrótce także będą musiały wybrać, który scenariusz rozwoju gospodarczego będą dyskontować na przestrzeni następnych 6-9 miesięcy, bo tak giełda dyskontuje wydarzenia gospodarcze, te faktyczne, które będą miały miejsce. A gdy przyglądniemy się temu, jak zachowuje się giełda w Azji, to widzimy, że spadki, które mają miejsce, potwierdzają zachowanie Wall Street. Mamy także potwierdzenie znaczenia oporów na indeksie Nikkei na przykład. To jest zła wiadomość, źle świadczy o kondycji popytu oraz zdecydowanie zwiększa znaczenie tych oporów, które obserwujemy na wykresie. Kiedy zobaczymy zachowanie indeksu giełdowego w Hongkongu, to także widzimy, że szorujemy po dnie. Indeks giełdowy w Chinach jest dalej wyprzedawany, rynki emerging market stracą na wartości i prawdopodobnie jest to zachęta i zapowiedź tego, że będziemy łamać te poziomy i będziemy atakować wkrótce marcowe minima. W Hongkongu jest to bardzo prawdopodobne, słabość widać po prostu jak na dłoni. I oczywiście jest to zła wróżba dla indeksu DAX, który wczoraj utrzymał poziom 13 tysięcy punktów. Ten poziom jest kluczowy, bardzo ważny. Tam przebiega linia szyi odwróconej w formacji odwracającej tendencję spadkową na wzrostową w krótkim terminie, więc utrzymanie nad poziomem 13 tysięcy punktów jest naprawdę kluczowe, niezwykle istotne. Jeżeli byki myślą o tym, żeby utrzymać tendencję wzrostową, to ten poziom 13 tysięcy punktów musi się obronić. Natomiast każdy spadek poniżej będzie złą wróżbą dla niemieckich akcji, dla indeksu giełdowego, który załamując formację odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową będzie zachęcał nas tutaj do wieszczenia dynamicznych ruchów w dół i przetestowania ostatnich minimów łącznie z minimami
z marca. Odwrócenia typu V zdarzają się na giełdach papierów wartościowych bardzo rzadko i oznaczają naprawdę przełomowe wydarzenie, które się wydarzyło, i w tym wypadku dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych są takim wydarzeniem i jeżeli będą potwierdzane przez następne dane dotyczące inflacji, dzisiaj mamy, jeszcze raz przypomnę, inflację producencką, będą w takim wypadku zachęcały do dynamicznej tendencji odwrotnej. W takiej sytuacji będzie to zachęcało do dynamicznej wyprzedaży, jeżeli oczywiście następne poziomy wsparcia, punkty odniesienia będą pokonywane. Czy tak się stanie? Dzisiejsza sesja ma za zadanie odpowiedzieć nam na to pytanie, czyli poziom 3900 punktów na indeksie S&P, 13 000 punktów na indeksie DAX. Więc bądźmy bardzo, bardzo czujni, wyczuleni na to, co się dzieje. Powodem oczywiście fundamentalnym jest perspektywa podwyżek stóp procentowych. Przypomnę, w przyszłym tygodniu dopiero mamy decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych, ale jak zobaczymy, jak zachowują się rynkowe stopy procentowe, amerykańskie obligacje 10-letnie, w tym wypadku będziemy patrzeć na wykres cen, zbliżają się już do minimów, które były ustanowione w czerwcu, i jeżeli patrzeć by przez pryzmat rynkowych stóp procentowych na indeks giełdowy, to w takiej sytuacji indeks S&P powinien złamać poziom 3900 punktów. I to jest naprawdę ryzyko, że wkrótce będą łamane wsparcia i rynek ruszy w okolice poziomu 3650 punktów. Tak wynikałoby z analizy międzyrynkowej wynikającej z zachowania rynkowych stóp procentowych i perspektywy podnoszenia stóp procentowych w skali większej niż jeszcze zakładano 24 godziny temu dla Stanów Zjednoczonych. Niemieckie obligacje już są generalnie na minimach z ustanowionych w czerwcu, więc tutaj indeksy giełdowe raczej także powinny spadać, kierować się w okolice minimów z marca. Rynek oczywiście dyskontuje w takiej sytuacji, że stopy procentowe w strefie euro także pójdą w górę, ale po wczorajszych danych o inflacji przede wszystkim oczywiście widzieliśmy ruch na amerykańskich obligacjach, na amerykańskim rynku pieniężnym, a nie tutaj w Europie. Natomiast jeżeli dyskontujemy dane o inflacji, to obserwujemy także, co się dzieje na rynku euro-dolara, amerykańskiego dolara, ponieważ wczoraj spadek poniżej parytetu, czyli poniżej poziomu 1,00 oznacza, że gra o pewnego rodzaju formację odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową w perspektywie średnio i długoterminowej cały czas trwa. Przypominam, w okolicach parytetu przebiega dolne ograniczenie 7-letniego kanału spadkowego, widocznego na wykresie w tle, i spadek w ten rejon oznacza, że rynek bardzo się przejął tymi danymi, zwiększając prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych. Zwiększa się także atrakcyjność amerykańskiego dolara, który wcześniej nie był wyceniany, ponieważ szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych wyznaczony przez rynek pieniężny w okolicach 4,25 nie był wcześniej w grze. Miesiąc temu był w grze szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych na poziomie 3,50%. Tydzień temu był na poziomie 3,75%, teraz aż 4,25% w marcu przyszłego roku, więc teoretycznie są podstawy ku temu, żeby wieścić nawet przełamanie dołem ostatnich minimów, przebicie dołem tego dolnego ograniczenia 7-letniego kanału spadkowego i dalszą aprecjację amerykańskiego dolara. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Wszystko jest w grze, ale będzie sukcesem popytu na euro, jeżeli uda się utrzymać euro-dolara w okolicach parytetu aż do decyzji Fedu w przyszłym tygodniu w sprawie stóp procentowych, czyli do tego, jakie będą informacje spływały już faktycznie z Banku Centralnego na rynek dotyczące perspektyw co do przyszłych stóp procentowych. Zawirowania dotyczące amerykańskiego dolara, zawirowania na rynkowych stóp procentowych to oczywiście gigantyczna zmienność na dolar-jenie, a wszystkich parach związanych z jenem, ale w tym wypadku umocnienie jena to tak jakby sygnał, że rynek gra na formację podwójny szczyt i taka gra, myślę, że się zaczęła, natomiast szansa na jej powodzenie jest mniejsza, a w sytuacji krótkoterminowej techniki utrzymanie nad poziomem 143,50 będzie faworyzowało jednak scenariusze prowzrostowe niż prospadkowe i myślę, że popyt na amerykańskiego dolara jest w takiej sytuacji
zdecydowanie w lepszej sytuacji. Jeżeli jesteśmy na rynku, patrzmy także, co się dzieje w sytuacji ruchu na amerykańskim dolarze i na stopach procentowych na złocie. Cena złota nie lubi umocnienia amerykańskiej waluty, nie lubi tego, jak rentowności amerykańskiej obligacji rosną. Dlatego cena złota spada i znowu sięgamy poziomów okolic wsparcia $1680–1700. Wsparcie ma naprawdę ogromne znaczenie. To jest miejsce, gdzie przebiega linia szyi po dwuletniej formacji podwójny szczyt. Dlatego też złamanie tego wsparcia niosłoby ze sobą gigantyczne perspektywy i komplikacje rynkowe zachęcające do długoterminowej wyprzedaży złota. Dlaczego tak się dzieje? Bo wzrost rynkowych stóp procentowych jest ekwiwalentem gry na bezpieczeństwo. Kiedy mamy do czynienia z inwestycją w bezpieczeństwo, szukamy bezpiecznej inwestycji, to mamy do czynienia albo z inwestycją w amerykańskie obligacje, albo w złoto. Dlaczego rynek wybiera amerykańskie obligacje? Ponieważ rentowność tych papierów jest atrakcyjna i amerykańskie obligacje płacą odsetki, a złoto nie płaci odsetek. Dlatego w sytuacji, kiedy rynkowe stopy procentowe rosną, czyli rentowność amerykańskich obligacji rośnie, to właśnie to skłania rynek do pozbywania się ceny złota, bo złoto nie płaci odsetek, a trzymanie fizyczne złota kosztuje. Więc dlatego złoto jest nielubiane, a wzrost rentowności sprzyja atrakcyjności amerykańskich obligacji. Na rynku surowcowym oczywiście warto także patrzeć cały czas na zachowanie ceny ropy naftowej. Ropa naftowa spróbowała wczoraj odbić w dół, natomiast na chwilę obecną jednak to się nie udało, jednak z perspektywy takiej krótkoterminowej widzimy, że zatrzymanie w tym rejonie to jest tak jakby zatrzymanie na przebitej wcześniej dwuletniej linii trendu wzrostowego, więc każdy spadek teraz będzie sygnalizował, że ostatni wzrost był ruchem powrotnym do tej linii, przełamanej wcześniej linii trendu wzrostowego dwuletniej historii, a w takiej sytuacji zwiększy się prawdopodobieństwo tendencji spadkowej, nawrotu do spadków i ruchu w dół, więc teraz cały czas moim zdaniem punktem odniesienia na ropę naftowej dla scenariuszy prospadkowej jest poziom $85. Każdy spadek poniżej $85 naprawdę będzie oznaczał nawrót do scenariuszy prospadkowych i to jest moim zdaniem scenariusz bazowy. Spodziewam się takiej sytuacji. Ropa naftowa w sytuacji podwyżek stóp procentowych będzie dyskontowała także pogłębienie recesji, wydłużenie jej w czasie, a spadek globalnego popytu musi być odzwierciedlony w zachowaniu ropy naftowej, która tego nie lubi, więc spadki są bardzo prawdopodobne i są scenariuszem bazowym. I ostatnim rynkiem ryzyka jest oczywiście Bitcoin. Bitcoin nie poradził sobie w okolicach $22 000. Wygląda na to, że nie uda się wrócić nad średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym. Moim zdaniem teraz warto się posługiwać tym wykresem tygodniowym, dlatego ja go cały czas zamieszczam. Nie udało się pokonać oporów w okolicach $22 000. Nie udało się pokonać rocznej linii trendu spadkowego, dlatego rośnie szansa na to, że spadek poniżej $20 000 na Bitcoinie w perspektywie krótkoterminowej będzie zachętą do tego, żeby Bitcoiny spadły nie tylko w okolice ostatnich minimów, ale także, żeby je pokonały i ruszyły w okolice wsparć 10 000, 13 000 dolarów. Jeżeli tak się stanie, to oczywiście byłby to zły omen, zwiastun dla byków na giełdach papierów wartościowych, więc bacznie obserwujmy, co się będzie działo wkrótce na kryptowalucie. Moim zdaniem kryptowaluta jest tak jakby wskaźnikiem wyprzedzającym tego, co się będzie działo na rynkach ryzyka, na indeksach giełdowych. To wyprzedzenie jest obserwowane w perspektywie kilku godzin, więc moim zdaniem nawet jeżeli nie inwestujemy na Bitcoinie, warto go równolegle monitorować, żeby wiedzieć, jaki jest globalny sentyment ku ryzyku albo przeciwko ryzyku. I na koniec dział poświęcony polskim aktywom. Polskie aktywa także oczywiście wczoraj zareagowały na to, co się stało na amerykańskim dolarze po danych o inflacji. Udało się jednak utrzymać nad poziomem 4,70 na euro złotym. Udało się utrzymać także wrócić nad poziom 4,70 na dolar złotym, więc perspektywy prozłotowe się oddaliły i oczywiście jeszcze raz potwierdzone zostało, że to, co się dzieje na polskim złotym, wynika w 80-90% zachowania euro-dolara, a nie z jakichś czynników tutaj lokalnych.
polityki polskiej, decyzji w sprawie stóp procentowych, wyników gospodarczych, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia dla wyceny krajowej waluty. Liczy się tylko to, jaki jest globalny trend na amerykańskim dolarze. Czy dolar jest kupowany, czy jest sprzedawany. Jeżeli jest kupowany, jest to negatywna wiadomość dla złotego, a jeżeli jest sprzedawany, to jest to pozytywna wiadomość dla złotego. Na rynku złotego, poza tym jak działa poziom 4,70 na euro i na dolar złotym, ważne jest także to, że na dolar złotym została potwierdzona linia trendu wzrostowego, którą widać na wykresie o 3-miesięcznej historii. Wniosek jest taki, jeżeli zostaną pokonane minima, które zostały ustanowione 2 dni temu, no to w takiej sytuacji będzie to sygnał do aprecjacji krajowej waluty w krótkim terminie. Na razie poziom 4,70 ma znaczenie, ale jego znaczenie spada ze względu na to, że parę razy rynek już przechodził przez ten punkt odniesienia. Jeżeli zobaczymy natomiast, co się dzieje na polskich obligacjach, to widzimy, że one nie odzwierciedlają tego, co się dzieje na amerykańskich i na niemieckich papierach, a to jest sygnał, że kapitał z całego świata, który szuka jednak stopy zwrotu i ryzyka, lubi polskie obligacje, stąd też cała polska krzywa dochodowości jest kupowana i ETF na polskie obligacje bardzo dobrze to pokazuje. I jeżeli na dalszym wzroście rentowności amerykańskich i niemieckich obligacji nie będzie powrotu polskich dziesiątek nad poziom 6%, to w takiej sytuacji oczywiście będzie to jednoznaczny sygnał, jeszcze bardziej zwiększający szanse na to, że aprecjacja krajowej waluty wkrótce będzie miała miejsce, jeżeli tylko znowu euro-dolar zacznie rosnąć. Perspektywy wzrostu euro-dolara to są oczywiście dopiero te po decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych, więc być może z tym, co się stanie na rynku złotego, poczekamy jeszcze parę dni na ostateczne wykrystalizowanie się tego, jaki będzie trend na głównej parze świata. I na koniec oczywiście warszawska giełda, która wczoraj zanurkowała, ale udało się utrzymać nad poziomem 1500 punktów. Wczorajsze maksima albo ostatnie maksima plus poziom psychologiczny 1500 punktów mają teraz najważniejsze znaczenie, są punktami odniesienia. Zobaczymy, który poziom pierwszy zostanie pokonany i w takiej sytuacji należy wtedy zakładać najbardziej prawdopodobny scenariusz zachowania indeksu giełdowego warszawskiego. Moim zdaniem jest większa szansa jednak na spadki niż na wzrosty, natomiast oczywiście kluczowe znaczenie poziomu 1500 punktów jest duże, tam jest Fibonacci, tam są różne poziomy techniczne powstałe z analizy innymi sposobami, dlatego jest to poziom, który może dać generalnie jakieś wzrostowe odbicie, jeżeli oczywiście pojawiłby się popyt na ryzyko na giełdach papierów wartościowych na całym świecie. Więc jeżeli obroni się poziom 3900 punktów i będzie zmniejszona szansa na to, że rok 2022 powieli to, co się stało w 2008 na giełdach, to w takiej sytuacji poziom 1500 punktów na indeksie WIG20 powinien się obronić. Ale jeżeli giełda zacznie powielać w 2022 to, co się działo w 2008 roku, to w takiej sytuacji giełda papierów wartościowych w Polsce także powinna spadać, jako że amerykański dolar jest w takiej sytuacji kupowany, to giełda papierów wartościowych powinna jeszcze mocniej spadać niż odpowiedniki na zachodzie, ponieważ rynek wtedy nie lubi rynków emerging markets, a warszawska giełda przez wielu jest jednak traktowana jako rynek emerging markets, rynek wschodzący i w takiej sytuacji przebicie poziomu 1500 punktów będzie sugerowało nie tylko ruch do ostatnich minimów, ale być może nawet do psychologicznego poziomu 1250. Także przed nami bardzo ciekawe sesje na rynkach, zwłaszcza na giełdach papierów wartościowych i warto obserwować to, co się teraz dzieje. Rynek, pamiętajmy, giełdowy dyskontuje przyszłość w perspektywie 6 do 9 miesięcy, więc jeżeli spadają indeksy giełdowe, oznacza to, że rynek dyskontuje, że recesja, spowolnienie gospodarcze na całym świecie będzie dłuższe i będzie głębsze. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu i oczywiście pięknego dnia.